I nagle pilot mówi: Iwona, czujesz gumę? Ja mówię: no nie czuję. Ja świecę światło, a już biały dym mam pod naczepą. Myślę, ja nie mogę, od razu awaryjne, a mi naczepa opadła. No więc słuchajcie, jest masakra po prostu. Chłopaki. O kurde. To jest olej z wodą, która woda zamarzła. Słuchajcie, jedziemy, po prostu się modlicie. Dobra, podciągnę cię kurwa do wyjazdu i ten, bo oni będą tak kurwa krążyć po tym placu. Ta różnica jest, że będziesz jechać kurwa przodem. Bo masz najsłabszą i najgłodniejszą kurwa. Tak, najsłabszą. Ja, Łukasz, Kocur, tak kurwa, jedź, jedź. Pracy masz na dupie, już wszystko jesteś, przeszedłeś, możesz jechać. Jedź. A tak musisz do brzega dopisnąć. Jest niedziela. Więc generalnie jest jeden wielki kolek na Zgorzelcu. Wszyscy chcą przyjechać przed gabaretami, żebyśmy ich nie blokowali, a akurat tam nie mamy szerokości, więc jedziemy w większości jednym pasem. Więc takie coś, ale korek jest. Mam ostatnio swój taki... Mam tak samo, kurwa, nie wiem dlaczego. Takie coś dostałam od przyjaciółki na urodziny. Takie coś, i to jest masło kakaowe, wosk. I generalnie tak wspaniale to pachnie. Może 3 razy będzie tak ustawiać. Taki balsam regeneracyjny, ale się smaruje, jego bardzo mało zostaje. I to jest z woskiem pszczelim. Na usta daje. Dymi. No dobra, rozróżniam odjazd zaraz. Kogo to? Kogo? U mnie Tadziu. No to na koniu? Chyba koń. Chyba jednak te koło nie wytrzymało. Albo hamulce, kurwa, nie? Niemożliwe, żeby przy koniu, żeby doszło do dymienia, jakbyś miał pana. Masz bliźniaki przecież. No właśnie. Jak nie będzie miejsca, to się nie pchaj, to tylko stajemy normalnie tutaj na tym, na pasie i tu są 3 pasy, to w razie co, to jest szeroko. Czas operacyjny, wymianę koła 15 minut. Okej. Wiesz się tam ile tempo, ja tu dalej aż nie podjadę, bo to już wyjazd, kurwa. Ale możemy 4-5 tutaj zrobić, już styknie czasu. Właściwie tak, może 4-5 zrobić. Jak 15 starczy, to jedziemy dalej. No zaraz wyjdzie, zobaczymy. Co, 15 czy 4-5 od razu? 15, bo to jeszcze 290 jest, a to jeszcze górki są, kurwa, to tak nie jest. Chłopaki, macie pneumata? Coś potrzebujecie? Chęci ze zmiany koła na pewno będą potrzebowali. Że co? Że chęci? No, nie, mamy pneumata. Co tam jest u tego Tomka? Patrzył?
Nie, spoko, wszystko jest dobrze. Spoko, spoko, nie, wszystko jest dobrze. Tak wiesz, to mi się nawet podniosło więcej niż to. No, co chwila, nie? Tak zajeżdżało tą górą, że po prostu szok. No, bo to nie było wiadomo, wiesz, czy to jest stoi na te hamulce, czy rzeczywiście koła, nie? A te koła tak teraz, kurde, strzelają co chwilkę komuś. No, a latem to już jest po prostu, No. nie? Już cieplej od razu. No, już po ludzku temperatura. Ani hamulce, ani opona mostu ugotowane. Także 15 i jedziemy dalej. No to w takim razie dobrze, że nie trzeba zmieniać koła. Most się zagrzał. Generalnie co chwilkę jakoś tak śmierdziało. Pani Iwona chciała pomóc zmienić koło. No hopie, myślisz, że ja koła nie zmieniałam? Nie twierdzę, że nie. Tylko tu miałaby pani chęci zmienić. Ja zawsze jak tylko mogę, to pomogę. No ja przy kole odciągnąłem tego na ziemi do za ciężkie. Oj, oj, oj. Swoje ciężary już w życiu poprzenosiłem. No tak, no. Dla żadnego kręgosłupa to nie jest dobre, no jak trzeba, to trzeba. 10 lat noszenia worków z cementem i stawiania okien budowlance, to swoje zrobimy. Tym wystarczy. Ja nie wiem. To po prostu ten konwój jest jakiś naprawdę, ten projekt. Tyle kapci już po drodze. I mi ostatnio tyle, co się tyle udało, bo przecież też by ta opona strzeliła, gdyby pilot szybko nie wyczuł. I gdybyśmy stwierdzili, że dobra, to jedziemy do bramek te 3 km, to już do bramek to już by miała wystrzał. Dobrze, że nie było ruchu, to się zatrzymaliśmy i widzicie, dobrze, że wtedy jeszcze hydraulika działała. Się też udało podnieść ten balkon, bo by się nie udało podnieść, to już też by była lipa, ale wiecie, o, 26 stopni pokazał, to było wspaniale. Oczywiście tyle nie ma, tylko jest tyle jak stoimy, ale słuchajcie, są już 2 stopnie. Jak wyjeżdżałam, było -6 i to było takie straszne, lodowate, przeszywające. Jakaś musi być duża wilgotność powietrza, przeszywające zimno, straszliwe zimno, po prostu jak na lodowych szlakach. A tam przecież były temperatury dużo niższe. To zimno jakieś takie było bardziej szczypające, nie takie przeszywające jak tutaj. No w każdym razie, kurczę, by było idealnie, żeby były tak chociaż 3 stopnie, a 5 to by było wspaniale. Ale jak patrzyłam na prognozy pogody, tak mniej więcej to wszędzie było coraz zimno. Tu nagle zajeżdżam, patrzę 0! A później 2 stopnie. A jak to jest wszystko zmarznięte w środku, to 2 stopnie nie pomoże, ale jakby cały czas tak było 2-3, to było wszystko, wiecie, ten lód się taki zrobi miękki, więc wszystko jest na razie dobrze, odpukać. Ale to nie jest tak, że mam takie 100% zaufanie teraz do tego. Więc módlcie się dalej. Trzymajcie dalej kciuki. Trzymajcie. Ja nie chcę robić koła. Ja nie chcę stać na poboczu z niesprawną hydrauliką. Nie chcę. No dobra, idę spać. Dziękuję. Niech poziom dzieciak wynagrodzi. Boże, już daj spokój. Idę spać. Dobra, no swoje. No to my to na środę, nie ma innej opcji. We wtorek na barze. Aha, dobra, bo będą ciągnąć nas do góry pewnie tam i tam będą spisywać. Krzychu, od razu będą nas ściągać? Kiedy ja? No, raczej powinni od razu nas ściągać i tam u góry będą nas spisywać, nie? Nie jedziemy do góry. Może Krzysiu podać mi kilometry? Również bardzo Wam dziękuję i życzę spokojnej nocki, ranka. Trzymajcie się na następnego. Dzięki, dawaj. Dalej. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć, cześć. Najważniejsze, że dojechało. O, ja już miałam taki kryzys, powiem Ci, 3:30 to jest po prostu przez godzinę walczyłam z sobą, że masakra.
Co teraz odjebał? No to wracamy na nasz. Iwona, słyszałaś? Tak, tak. Taka góra i się zatrzymywać. Jest co to nad nami? Ja jestem. Ja też jestem. A reszta słyszała czy nie? Co już? To są wszyscy tu. Te 10 ton. Trzeba pójść pod górę. No i słuchajcie, jestem rozładowana. Na rozładunku 9 wykręciłam, rozładowałam się i w sumie jadę. Więc wszystko jest ok, tylko że zaczyna padać śnieg. Ale z dobrych rzeczy to hydraulika mi się rozmarzła. Na rozładunku też nie mogłam kręcić, więc rozmarzła mi się hydraulika. Chciałam tylko powiedzieć, więc mogłam pierwsze 2 osie podnieść. To jest ważne, to się nie dzieje z automatu jak w normalnych naczepach pneumatycznych. To się dzieje, to jest hydraulika, ja to muszę po prostu zrobić. Potrzebuję uruchomić do tego pompę i muszą być zawory sprawne, nie zamarznięte. Więc rozmarzło się, bo dzisiaj w nocy 2-3 stopnie były. Tutaj było nawet 0 dzisiaj, dzień na placu, ale też słońce świeciło. Więc taką miałam skrytą nadzieję, że się porozmarza wszystko i będę mogła sobie ustawić do jazdy. Więc bardzo się cieszę, że się tak stało. Mam podniesione osie. Mam dzięki temu większą przyczepność, bo inaczej to 7 osi naczepy i 4 osie ciągnika to generalnie można to by przedstawić jako ogon kręci psem. Jako naczepa, która rządzi całym zestawem raczej niż odwrotnie. To jest bardzo ważne, szczególnie w takich warunkach, gdzie będzie 0, będzie schodzić na wschód temperatura na minus na pewno. W Polsce wielkie mrozy teraz, więc mega się cieszę. Później tak cały czas czekałam, że to już będą rozładowywać już i tak brali wszystkich, tylko nie mnie. I mnie rozładowali dosłownie jako ostatnią, więc można powiedzieć, że zamknęłam firmę. Więc mogłabym teoretycznie teraz jechać już na 10 godzin do Poczesnej, bo jedziemy teraz do Poczesnej. Zostawić Volvega. Nie wiem, czy nie zrobić tak, że ujechać dzisiaj powiedzmy 3-4 godziny i gdzieś stać na noc. Zobaczę, jak się będę czuła. Zobaczymy, gdzie mnie wyobraźnia poniesie. Póki co dojedziemy. Volvek dotankowany. 100 litrów, żeby mi starczyło do Eurowaga w Polsce. I słuchajcie, taki plan jest, żeby stanąć sobie tutaj. Tak równolegle jak tej ciężarówki. Tam są kamery. Będzie bezpiecznie. Patrzcie, kiedy jest brudas. Tak to wygląda. Generalnie może nie jest to za piękne, ale tamten bez problemu wyjedzie. Stoję równolegle. Stoję pod kamerami z moimi najazdami, więc będę mogła spać spokojnie. Tam ktoś bez problemu wyjedzie. Tam rozładunku paliw nie ma. Więc wszystko jest elegancko. Wszystko jest na widoku. A ja mam blisko do toalety. I to jest też wspaniałe, bo idę się właśnie kąpać. Bardzo tego potrzebowałam, bo wczoraj się nie udało wykąpać. Po tej całej akcji byłam tak przewrażona, że stwierdziłam, że już nie mogę. O, posprzątany. Światło jest? O, jest, dobrze. No więc kosztowało aż 5 euro, to jest dużo. Natomiast jeżeli płacę 5 euro i jest czysto, no to ja jestem szczęśliwa. To dla mnie wtedy cena jest ok. Zamknę tylko się, żeby też fajnie, że widzicie, wywietrzone, ale ja zamknę, żeby nie przewiało, a później
Jest miejsce na rzeczy. Kurczę. No. I tak powinno być. Dobry. Kolejny raz się udało. Plan zadziałał. Nie powiem, że mi się chce. Powiem, że mi się nie chce. Ale do domu jadę, więc wiecie. Tylko jak tu teraz stąd wyjechać? Tam widziałam, że jest zatkane. Tam praktycznie gdzieś ciaśnie autobusy łóżkowe. Trzeba będzie się wycofać. Tu i pojechać drogą do gabarytów. Na parking, myślę, tu są długie szwery, długi pas dla gabarytów i patrzcie, wszystko zostawione standardem. Ja się tu cofała. Czy mam siły niebrane wycofania, ale... Idę, ale tylko na 15 minut. Dobra. Spać chcę. Mamy kogo tu widzimy, gdzie to się wydaje. Dobry? Do domu wraca? No. To dobrze, do domu se jedź. No. Idę właśnie się przespać, bo się spać już. Aż się muszę przespać chwilę, bo mi spanie bierze. Nie, nocki się jeździ na tym. No. A kiedyś jechałaś, ja jechałem. Nie, na gabaryty nie idę, a zobacz, nie? Mówiłem, że pójdziesz, bo to ciągniemy. Powodzenia. Ale słuchajcie, wcześniej postawię sobie kawę. Ja sobie będę tu spała, a Wolwek będzie mi tutaj robić kawę. Wolwek. Kurde, no nad mi się kawa posypała. No, oczywiście. Dobra. Teraz przykręcę kluczyk, włączę i gut. Idziemy do łódź. Włóczka, co tu u mnie nie ma? Już, ubranie. Statek. U mnie iść spać to jest naprawdę wydarzenie. Tutaj druty z kolei, tu piżama. Kurde, no nic. Ktoś kawę zamawiał? Dobrze, spakujemy go sobie, bo on jest taki, że będzie teraz grzać cały czas tą kawę.
trzymać temperaturę. I cała 15 wyszła i trzeba dalej jechać. O, 20 minut. To już przesada. Jak jest Eurowag, to już znaczy, że jest blisko do domu. Wszystko. Słuchajcie, trzeba się ubrać porządnie. Bo tu są mrozy w Polsce. Takie mrozy, że można zamarznąć. Więc szybko sobie zatankujemy. Halo? Halo? No, cześć. Jak tam u Ciebie? Opowiadaj, gdzie jesteś? Już wracam, tylko wiesz co, Iwonka, będziesz tak za pół godziny dostępna, bo właśnie zajechałam pod instrybutor. To nic, pewnie nie, ale próbuj. Generalnie możemy próbować. Mam 3 eventy w ten weekend. Niby mam proste rzeczy i taka jestem w miarę ogarnięta. Jak potrzebujesz pomocy, to ja Ci pomogę w środę. Nie potrzebuję, bo dam sobie radę ze wszystkim. Włączyła mi się na YouTubie ten Energy, właśnie takie te retro, czyli dawne czasy, takie jakby dla tych ludzi z naszych czasów. Jak mnie odpaliło, to zobaczyłam, że jest to, wiesz, w tym tygodniu, No, bo to tam gdzieś raz na jakiś czas tylko jest. no. Oj, tak mnie natchnęło i tak sobie myślę, że jakbym była głupia, to byśmy ruszyły, ale na pewno to i tak jest bardzo mało rozsądne. No dobra, to się zgadamy, ja później jeszcze może spróbuję zadzwonić. No, ale dobra, bo robisz coś, mówiłaś, a ja Ci dalej gadam. Dobra. Rób sobie i Później spróbuję. dzwonić później. No, dobra, to pa. No, no pa. Może w końcu jakiś mikrofon podłączyłam. No, chodziło mi o to, że chciałam Wam powiedzieć, że to była moja przyjaciółka Iwona, którą nieraz widzieliście. Jak wiecie, kobiety w Podkarpaciu, one nie mają żadnych limitów w głowach. Jesteśmy wychowane w dobie 100% równości. I to jest i plus, i minus, bo efekt jest taki, że pracujemy za kilka osób. No ale nic, powiedzmy, że wszystko jest alles good. Tutaj Was przyłożymy, bo tam bateria rozładowana oczywiście. Ja mam 5 telefonów. No i idziemy. Słońce zaświeciło! Jaki to jest wspaniały, to jest dobry omen. Zaświeciło słońce, to jest dobry omen. Tym razem musimy zatankować tylko jedną rękawiczką. Strasznie mi szkoda tej rękawiczki. I było tak ciepło, aż dosłownie było mi gorąco. Mikrofon mi zamarzł, ale wtedy mówiłam Wam, że jeżeli chcecie mieć takie łatwe i szybkie tankowanie jak ja, no to musicie przejść do Eurowag. Zostawiam Wam linka w opisie. Wystarczy zostawić swoje dane i ktoś z Eurowag odezwie się do Was i będziecie mogli porozmawiać o tym, czego potrzebujecie i wtedy Eurowag przygotuje dla Was specjalnie ofertę. Eurowag to jest taka firma, która od samego początku zorientowała się przede wszystkim na małych przewoźników, średnich, no ale wiadomo, jak sami urośli, to biorą też i wielkie firmy. Natomiast jeżeli jesteście tacy mali jak ja, czy trochę więksi, czy trochę mniejsi, no to wiedzcie, że Eurowag to jest firma, która jest zbudowana z myślą właśnie o takich małych przewoźnikach jak my. Co oznacza, że będą Was traktować poważnie, bez względu na ilość aut i ceny zniżki, które ustalicie, rzeczywiście będą zafakturowywane na Waszych fakturach, bo często słyszę z rynku od przewoźników, że ze swoimi operatorami kart ustalają jedną zniżkę, a na fakturze tej zniżki w ogóle nie ma. I ciężko jest się o nią doprosić. Więc zapraszam do Eurowag. Znajdziecie tutaj wszystko, czego potrzeba w firmie transportowej. Począwszy od paliwa, karty paliwowej, którą możecie płacić za parkingi, za myjnie, za warsztaty. Możecie sobie wziąć urządzenie EWA, która będzie załatwiać dla Was opłaty drogowe już dla większości krajów Europy. Macie też tutaj zwrot podatków. W grupie Eurowag jest też Inelo, czyli rozliczanie czasu pracy kierowców. Jest też Fire TMS, no i Eurowag ma swoją taką bardzo fajne oprogramowanie, które cały czas rozbudowują. Eurowag Office. No i oczywiście jest też telematyka. Do zobaczenia w Eurowag. Śmieci. Znowu się popsuł ten. Powiem Wam szczerze, że te DJI mikrofony, one są zawaliste, ale studyjnie. A tak jak ja, to tu, to tam. Widzicie, już się znowu uszkodziło mi to. I nie łączy. Już ostatnio mieliśmy z tym problem. I co? I zgubiłam jeden, tak? Przyszedł dobrze, że przyszedł nowy. Muszę kupować to z AliExpress, bo DJI nie sprzedaje w ogóle osobno. Więc powiem Wam szczerze, że miałam ten rod komuś po prostu dać po rodzinie, ale ja nie wiem, czy one nie są bardziej niezawodne ostatecznie.
No widzicie, nie mam drugiego, to tam sobie do Was pogadałam, ale wiem, że nie usłyszeliście. Jak się dociska, to łączy, ale już samo z siebie nie trzyma. I taka robota. Patrzę teraz, jak mi tutaj nawigacja kieruje do tej poczesnej. Czwórką i tutaj przez średnicówkę, tak? No, oczywiście chcę jechać przez średnicówkę, może pojadę dookoła, to mniejszy problem. Idę A1. I co? I to jest pod samą Częstochową, wiecie? Poczesna. To może być dobry znak na wygonienie tego diabła z Volvega. To nie Volveg w ogóle, tylko pompa hydrauliczna, to zupełnie co innego. Dobrze. No już, wjechać. Czy gdzie? No to jesteśmy, idę się zameldować. To jest moja ostatnia nadzieja tego, że ta cała hydraulika będzie w 100% wyczyszczona. O, Kawa? Herbatka? Teraz ja mogę. Przedtem byłem na zasłaniu. no. Tak właśnie mówię, Boże. że moja ostatnia niedziela. Jezu, nie niedziela, tylko nadzieja. To już jest koniec tej trasy, dobiegłam, już teraz trochę nie ogarniam. To już. Teraz damy radę. Tak już jest, na placu jesteś, to, No, to ogarniemy. dobra. To już zostawiam. Twoje ręce. Jutro będę czysty, to wsiądę i ustawię go. A zostawiłam brudnego. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.